Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, jest to część trzecia, zamykająca trzeci odcinek z czwartej już serii odcinków prosto z życia wziętych, opartych o moje doświadczenia życiowe. W tym odcinku dowiesz się, jak wyglądało moje doświadczenie z drugiej i zarazem ostatniej już ceremonii ayahuaski. A zważając na fakt, że są to tematy głębokie i niecodzienne, chciałabym zaznaczyć, że to, czego dowiesz się tym razem, z pewnością wzbudzi w Tobie różnego rodzaju uczucia. Dlatego zalecam, abyś jak zawsze, drogi widzu, otworzył swój umysł na nową wiedzę, bo zapewniam Cię, że będzie szokująco. Zatem, nie przedłużając ani minuty dłużej, przejdźmy od razu do opowieści. Jeszcze tego samego dnia po naszej pierwszej ceremonii mieliśmy zajęcia plastyczne. I tak w trakcie tych zajęć, słuchając nastrojowej muzyki, mieliśmy przenieść nasze uczucia i myśli na papier, czyli tworząc jakąś ilustrację. I muszę przyznać, że to zadanie okazało się być kolejnym ciekawym doświadczeniem. Bo choć faktycznie na początku miałam nieco problem ze zinterpretowaniem swoich wszystkich wizji ostatniej nocy, a raczej sklejeniem wszystkiego w jedną całość, to jednak ku memu zdziwieniu to było bardzo interesujące zadanie. Więc kiedy tak powoli z tą muzyką zagłębiałam się w swoim wnętrzu, raptem włączyła się niesamowita kreatywność. I teraz, patrząc na tą czystą kartkę papieru, dosłownie widziałam obraz, który chciałam namalować. Więc zabrałam się do dzieła. A tak na marginesie. Jeśli jeszcze nigdy nie próbowałeś tego typu ćwiczenia, naprawdę polecam i zachęcam do spróbowania, bo faktycznie możesz dowiedzieć się naprawdę wielu interesujących rzeczy na temat tego, co rzeczywiście dzieje się w Twoim umyśle. Więc polecam. No więc chciałam, żeby moja ilustracja przedstawiała wszystko takim, jakim faktycznie było. Czyli żadnych ukrytych znaczeń. Więc namalowałam ludzi, do których byłam przykuta łańcuchami. Natomiast obok swoją postać przecinającą ten łańcuch. I to miało oznaczać, że w końcu uwolniłam się z niedoli, czy też niewoli, jaką było moje pobłażanie innym i ciągłe staranie, żeby wszystkim dogodzić. Namalowałam również góry oraz siebie na ich szczycie, a to z kolei oznaczało uzyskanie zrozumienia i jasność umysłu. Natomiast takim najważniejszym, myślę, elementem ilustracji była postać tej mojej przyszłej wersji mnie. A w tym główny element, czy też głównym elementem była ta oślepiająca światłość wychodząca z okolicy serca. Natomiast w samym centrum tej światłości namalowałam symbol oka, który miał świadczyć o naszej boskiej naturze oraz o tym, że Bóg faktycznie jest w nas. Zresztą zawsze był i zawsze będzie. I On nas widzi, słyszy i czuje. No dobrze, więc kiedy skończyliśmy, jeszcze tego samego dnia mieliśmy spotkanie z szamanem. I na tym spotkaniu mieliśmy omawiać, a raczej omawialiśmy wspólnie nasze ilustracje oraz doświadczenia z poprzedniej ceremonii. I muszę przyznać, że dość ciekawie było usłyszeć, co szaman faktycznie miał nam do powiedzenia, tak obserwując nasze ilustracje. Bo kiedy już nadeszła moja kolej podzielenia się doświadczeniami, ten dość tajemniczo spoglądał na mój obrazek, czy też ilustrację. Natomiast kiedy już wytłumaczyłam i podzieliłam się swoimi wizjami, ostatecznie przyznał mi, że odkrycie Boga w sobie, a w tym własnej boskiej natury jest naprawdę
potężnym odkryciem, po czym powiedział, że faktycznie wszyscy do tego dążymy w naszej podróży życiowej czy też duchowej. A że nie byłam pewna, jak ludzie zareagują na drugą część moich doświadczeń, czyli tych dotyczących asystenta, to pominęłam tą część. Zresztą myślę, sama wciąż jeszcze nie byłam pewna swoich uczuć czy odczuć, wrażeń wobec tej szokującej wizji. Dlatego pozostawiłam tą zagadkę do odkrycia na później. Więc tak też zakończyła się nasza sesja z szamanem. A że po spotkaniu mieliśmy jeszcze trochę wolnego czasu, bo było bodajże późne popołudnie, to zorganizowałam spacer dla chętnych po naszej pięknej okolicy. Bo tak zważając na dość trudne i ciężkie doznania ostatniej nocy, miałam wrażenie, że chyba wszyscy potrzebowaliśmy odświeżenia i spędzenia czasu na łonie natury. Poza tym przecież taki spacer dodaje natchnienia. Tak poza tym jeszcze potrzebowałam odskoczni, żeby przestać skupiać się na myślach, które wręcz nie dawały mi spokoju. Więc liczyłam na to, że ten spacer choć na chwilę odwróci moją uwagę od tej zagadki ostatniej nocy, którą, jak już powiedziałam, nieustannie wałkowałam. Jak zapewne możesz sobie wyobrazić, tej nocy również nie przespałam. Z tym, że tym razem powodem była ekscytacja, a raczej jej nadmiar. Ekscytacja związana z nadchodzącą oczywiście drugą sesją, bo zastanawiałam się, co tym razem się wydarzy i czego nowego dowiem się z tej kolejnej sesji. Skoro w pierwszej uzyskałam swoje odpowiedzi do tych najgłębszych pytań, chociażby tych dotyczących Boga i naszej relacji, co zresztą było szokującym, wzruszającym i w zupełności nieoczekiwanym doznaniem, to jednak przyznaję, że wciąż jeszcze miałam wiele niejasności dotyczących tym razem, no właśnie, własnej postaci. Chciałam dowiedzieć się, kim faktycznie jestem oraz co jest tym moim życiowym celem. A że tego dnia znowu mieliśmy dzień milczenia, to postanowiłam odizolować się od reszty grupy i spędzić czas w samotności. Co zresztą znowu przyniosło wiele zrozumienia, chociażby związanego z moimi dotychczasowymi działaniami i, powiedzmy, reakcjami czy zachowaniem. Więc można powiedzieć, że czułam się dość dobrze przygotowana na tą sesję. Oczywiście odpuściłam wszelkie oczekiwania i wymagania. Pozostawiłam co jedynie pytania, które, myślę, były dość jasno sprecyzowane. Natomiast troszeczkę później, bo już późnym popołudniem, jeden z uczestników zaproponował wspólny spacer nad rzekę. A że był tym jedynym uczestnikiem, z którym praktycznie rozumieliśmy się bez słowa, to zgodziłam się. Czemu nie? I tak też spacerując po okolicy, znaleźliśmy przepiękne miejsce nad samą rzeką w środku lasu. A tam małą kładeczkę, na której przysiedliśmy do medytacji. Drogi widzu, takie małe wtrącenie. Jeśli jeszcze w życiu nie próbowałeś, to spróbuj koniecznie medytacji na świeżym powietrzu. Bo medytacja na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku, daje totalnie inne efekty, więc polecam. No więc wracając, zasiedliśmy do naszej medytacji na tej kładeczce i tak wsłuchując się w śpiew ptaków, szum płynącego strumienia i nawet powiewający wiaterek, powoli zagłębiałam się w swoim wnętrzu. I kiedy już udało mi się zupełnie zrelaksować, faktycznie zaczęłam zastanawiać się nad intencją do nadchodzącej ceremonii. Chciałam upewnić się, że faktycznie moje pytania były dobrze przemyślane i przede wszystkim konkretne. Bo oczywiście zależało mi na tym, żeby z tej ostatniej już sesji wynieść
jeszcze więcej jakichś nowych informacji. Poza tym również w trakcie tej medytacji udało mi się wyciszyć w końcu panujący w moim umyśle chaos. Czyli zaakceptować wszelkie wykreowane tam rozpraszające myśli i uczucia, chociażby te związane z asystentem. I tak, wiem, powtarzam się, ale uwierz, to jest naprawdę istotne, bo przecież prawdą jest, że wszyscy mamy takie zagadkowe, nieraz rozpraszające, a czasem nawet irytujące myśli, które faktycznie ciężko nam opanować. Dlatego opowiadając Ci o wszystkim z detalami, chcę, abyś nauczył się, drogi widzu, sztuki opanowywania własnych myśli, a raczej umysłu. Więc zamiast na przykład walczyć ze swoimi myślami czy uczuciami, czy stawiać im opór albo od nich uciekać, chcę, abyś nauczył się stawiać im czoła i akceptować je. Czyli nie reagował na nie, lecz co jedynie stał się ich obserwatorem. Bo tylko w ten sposób zrozumiesz siebie i tym samym uwolnisz się z niewoli własnego umysłu. No i nadszedł czas naszej drugiej ceremonii. Pamiętam, że tamtej nocy niebo było pełne gwiazd, ale to tak bardzo, że jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałam się z aż tak przepięknym i niezwykłym widokiem jak wtedy. Po prostu nie mogłam się napatrzeć. No więc znowu spotkaliśmy się w sali ceremonialnej i tym razem każdy był znacznie bardziej przygotowany, bo wszyscy nawet przynieśliśmy ze sobą swoje poduszki i koce. Już wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Więc kiedy wszyscy zajęli już swoje miejsca, życzyliśmy sobie wspaniałej podróży i oczywiście samych korzystnych wrażeń. Tak też zaraz po wypiciu swojej porcji każdy położył się na swoim miejscu i odpłynął do swojego świata. Gdzieś tam w podróż do innych wymiarów. I od razu czułam, że tym razem faktycznie wszystko było już zupełnie inaczej. Bo teraz już dokładnie wiedziałam, jak się zachować, co robić, czego nie robić i przede wszystkim na czym się skupić. I dlatego też odpuściłam swoje kontrolowanie wszystkiego i tym razem już w pełni oddałam się w ręce ayahuaski. Tym razem dość wyraźnie słyszałam muzykę. Miałam nawet wrażenie, że ona doskonale wyrażała moje uczucia. Wydawało mi się, że w pewnym sensie nawet opowiadała historię mojego życia. Dosłownie z każdą minutą wzbudzała we mnie coraz to inne emocje, jak gdyby najpierw mówiła o tych koszmarnych wydarzeniach, czyli wszelkich troskach, cierpieniu, po czym otuliła mnie swoją delikatną melodią i sprawiła, że czułam się już taka lekka i taka swobodna, pozbawiona jakiegokolwiek zalegającego ciężaru. Na początku w ogóle myślałam, że to nasz szaman chodził między nami, przyśpiewywał i grał na tamburynie. Aż z ciekawości otworzyłam oczy, ale faktycznie okazało się, że to nie był on. Bo szaman siedział na swoim miejscu i właśnie rozpalał fajkę. Nawet muzyka grająca w pomieszczeniu była zupełnie inna. Więc ponownie zamknęłam oczy i wtedy przeniosło mnie znowu do zupełnie innego wymiaru, jak w tej pierwszej ceremonii. Dosłownie czułam, że tracę kontakt z tym wszystkim, co działo się w pomieszczeniu. I wtedy raptem zauważyłam w oddali potężne ognisko, które dosłownie jak gdyby przywoływało mnie do siebie. I tym razem również nie czułam swojego ciała, więc byłam przekonana, że znowu je opuściłam. Bo kiedy tylko pomyślałam, że chcę się zbliżyć do tego ogniska, ja po prostu od razu się przy nim znalazłam. Więc kiedy już
powiedzmy dotarłam na miejsce, zauważyłam, że ognisko było otoczone przez różne postaci, bardzo interesujące postaci. I głównie byli to rdzenni Amerykanie, czyli Indianie. I to właśnie oni grali na instrumentach, a w tym między innymi na tamburynie. A przy tym śpiewali jakąś pieśń. I ta pieśń faktycznie opowiadała moją historię. Dosłownie czułam, miałam to wrażenie, że to jest o mnie. Więc zapytałam, gdzie ja jestem i kim wy jesteście? A jeden z nich odpowiedział, witaj w domu. Nadszedł czas, abyś poznała prawdę. A ja oczywiście zdezorientowana, kompletnie nie miałam pojęcia, o czym on do mnie mówił. Więc znowu zapytałam, czy my się znamy? A ten wytłumaczył, że oni wszyscy są moimi poprzednimi wcieleniami, czyli postaciami, którymi byłam w poprzednich życiach. I wtedy odezwał się jeszcze inny głos. Ten natomiast zdawał się być wodzem plemienia. Pamiętam, że spojrzał na mnie z takim poważnym wzrokiem i powiedział, czekaliśmy na Ciebie wystarczająco długo. A teraz, kiedy w końcu już z nami jesteś, musisz usłyszeć prawdę. Więc uśmiechnęłam się i zapytałam, jaką prawdę? Powiedzcie mi. Więc kolejny z nich wstał i powiedział, chciałaś wiedzieć, kim jesteś. I tak kolejno wskazując na wszystkich zgromadzonych powiedział, jesteś potężnym uzdrowicielem, jesteś nauczycielem duchowym, jesteś przywódcą, liderem. Masz w sobie wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci wyleczyć każdą chorobę. Masz w sobie mądrość życiową, która pomoże Ci zrozumieć i rozwiązać każdy problem tego świata. Dlatego otwórz się na tę wiedzę i uwierz, a Twój dar uzdrawiania pomoże Ci wyleczyć świat, w którym żyjesz. Niewiarygodne. I wtedy jak gdyby coś we mnie pękło i najzwyczajniej się wzruszyłam. Po czym zwróciłam się do nich i powiedziałam, ja zawsze wierzyłam, że mam jakiś wyższy cel i pragnęłam pomóc temu światu, ale ciężko mi było wyobrazić sobie, że faktycznie miałam w sobie jakiekolwiek zdolności, które mogłyby mi w tym pomóc. I wtedy zdałam sobie sprawę, że przecież żyję w czasach, gdzie w szkołach nie uczą nas o rozwoju duchowym. Nie uczą nas o naszych zdolnościach nadprzyrodzonych czy szóstym zmyśle. O takich rzeczach, co jedynie mówiono w filmach fantastycznych. A więc nic dziwnego, że nie miałam pojęcia o własnych umiejętnościach i darach. Więc zapytałam ich, powiedzcie mi, jak w takim razie mogę uleczyć ten świat? Jakie są moje umiejętności? A oni dosłownie chórem odpowiedzieli, pamiętam jak dziś, jesteś Bożym posłańcem. Zostałaś wybrana do tej misji, aby powrócić i nauczać, aby uświadamiać innych o ich naturze. Potrafisz czytać znaki, zatem masz dar odbierania wiadomości i rozumienia ich ukrytych przekazów. Znasz naturę dualizmu, zatem rozumiesz dwoistość czy dwoiste znaczenie całego stworzenia. Jesteś instrumentem Bożym, przez który przepływa uzdrawiająca energia, zatem Twoja obecność sprawia, że uzdrawiasz innych, chociażby wypowiadanymi słowami, dotykiem, ale również myślą. Bo masz rozwiniętą zdolność komunikacji telepatycznej. Masz dar prześwietlania ludzi, czyli wyczuwasz ich energię, a dzięki temu możesz wyczuć ich problemy, ale również problemy zdrowotne. Jesteś również bardzo intuicyjna i potrafisz przewidzieć sytuację. Natomiast Twoje zrozumienie i współczucie dla innych sprawiają, że tym samym leczysz ich, przekazując energię miłości. I to miało sens.
to wszystko, co powiedzieli, miało sens. Ja to w sobie czułam, ale jeszcze do tej pory tego tak nie postrzegałam. I choć przez dłuższą chwilę kompletnie nie miałam kontaktu ze swoim ciałem, to w tamtej chwili poczułam, jak łzy ściekały mi po policzkach strumieniami. Po czym poczułam ogromną, wręcz przytłaczającą dozę wdzięczności, która zrodziła się w moim sercu czy w okolicy serca. Aż w duchu zaczęłam dziękować Bogu za to utwierdzenie mnie w przekonaniu, że to wszystko, co do tej pory sama odkryłam i zrozumiałam, naprawdę miało sens i znaczenie. Ale nie tylko to, bo ujawnienie prawdy na temat tego, kim jestem, jakie mam dary i jak je mogę wykorzystać, sprawiło, że poczułam się naprawdę pobłogosławiona i wyjątkowa w pewnym sensie. Każdy z nas jest wyjątkowy. A że to dość potężne zobowiązanie i zadanie do wykonania, oczywiście włączyło się ego, które zaczęło powątpiewać w pomyślność tej misji. Więc zapytałam ich, jak mogę wykorzystać te zdolności we współczesnym świecie? Czy ludzie w ogóle uwierzą w moje słowa? A zapytałam o to, bo oczywiście aktywował się kolejny stary program, który najzwyczajniej sprawiał, że bałam się reakcji i krytyki innych. Drogi widzu, czy choć trochę wyobrażasz sobie powagę tej sytuacji? Jak ważne to dla mnie było? W tamtej chwili jedyne, na czym chciałam się skupić, to wdzięczność za tak niezwykłą możliwość poznania swoich poprzednich wcieleń. Czyli coś, o czym nigdy nie śmiałabym nawet pomyśleć, że mogłoby mi się przydarzyć. A jednak. Dlatego to spotkanie zmotywowało mnie jeszcze bardziej do kontynuacji mojej duchowej podróży. Choć czułam, że to nie będzie ani proste, ani przyjemne, a bynajmniej nie na początku. Bo choć ujawniona prawda była w pewnym sensie niczym spełnione marzenie, to jednak z jakiegoś powodu jeszcze wtedy obawiałam się ogromu mojego zadania. Bo faktycznie przebudzić człowieka żyjącego w uśpieniu przez setki tysięcy lat do jego prawdziwej natury jest niczym porwanie się z motyką na słońce. A mówię tak, bo jeszcze wtedy nie czułam się na tyle silna i gotowa, żeby faktycznie podzielić się z innymi odkrytą przeze mnie prawdą. Przecież tematy duchowości są czymś obcym i niecodziennym dla przeciętnego człowieka. Więc teraz wyobraź sobie, przepraszam za porównanie, ale to tak jak gdybyś wysłał Jezusa na konferencję biznesową w obecnych czasach, żeby nauczał o odłączeniu od świata materialnego. Przecież zebrani tam ludzie uznaliby, że to jakiś wariat, który najzwyczajniej naćpał się czegoś. Nie sądzisz? Ale jednak, tak patrząc na te wszystkie zgromadzone tam postaci, miałam potężne poczucie, że ja nie mogę ich zawieść. Czułam się zobowiązana, bo wśród nich byli m.in. szamani, kobiety medycyny, Indianie z tymi wielkimi pióropuszami, czyli wodzowie, nauczyciele, liderzy. Taka właśnie jest moja natura. Tak właśnie czułam się gdzieś tam w środku, pod tymi wszystkimi kompleksami i maskami, które wykreowało ego. Nieświadome ego. I wtedy właśnie dotarło do mnie, dlaczego już od najmłodszych lat brałam udział w występach publicznych, czyli występowałam na scenie. Przez lata szkolne byłam przewodniczącą klasy i szkoły. Zawsze udzielałam się na rzecz szkoły, czy społecznie. Reprezentowałam szkołę na wielu różnych zawodach. I wiele, wiele więcej takich występów publicznych. To wszystko było treningiem przygotowawczym. Dlatego tak
patrząc na nich, dotarło do mnie jeszcze bardziej, że przecież oni faktycznie są częścią mnie. A więc wszelka wiedza, którą zbierałam przez setki tysięcy lat, przybierając inne wcielenia, ucząc się nowych umiejętności, doświadczając różnych przeszkód i wyzwań, ta wiedza faktycznie była, wciąż jest i zawsze ze mną będzie, pozostanie. Bo cała ta mądrość, którą zdobywamy życie po życiu, nie przepada, lecz jest kodowana w naszym duchowym DNA. I zostaje nam ujawniona, czyli stajemy się jej świadomi, tylko jeśli wstąpimy na ścieżkę duchowego rozwoju, czyli przejdziemy też przebudzenie duchowe. Oczywiście nie wszystko od razu zostanie ujawnione, lecz warstwa po warstwie, zgodnie z tempem naszej gotowości na więcej takiej wiedzy. W końcu to nie są przyziemne tematy, lecz głęboka życiowa prawda, którą faktycznie ja rozumiałam. Więc teraz, zważając na doświadczenia z mojego obecnego życia, mogłam co jedynie domyślać się, jak wiele bólu, cierpienia, pogardy musiałam doświadczyć w poprzednich życiach, skoro świat kiedyś wyglądał jeszcze gorzej niż dziś. Przecież kiedyś świadome swoich nadprzyrodzonych zdolności kobiety palono na stosie. A wiesz czemu? Bo uważane były za zagrożenie dla panujących mężczyzn. Dlatego nazywano je czarownicami. A więc jeśli życie po życiu doświadczałam odrzucenia, bólu, pogardy, cierpienia, braku szacunku, czy chociażby zniewolenia, to oznacza to, że dostałam naprawdę wiele możliwości do nauczenia się tego, jak faktycznie mogłabym pomóc temu światu. Czyli jak mogłabym przywrócić pokój i miłość na ziemi. Jak mogłabym uświadomić nieświadomego człowieka, który wciąż powiela te same błędy. W końcu ja również musiałam od czegoś rozpocząć swój rozwój, tak? A więc prawdą jest, że dziś rozumiem każdy z poziomów spirali dynamicznej rozwoju człowieka. O czym opowiem Ci w przyszłych odcinkach. A raczej wytłumaczę każdy z tych poziomów. Zatem nieważne, jak bardzo przerażało mnie to zadanie, takiej wiedzy, takiego daru, takich umiejętności po prostu nie można się wyprzeć, nie można zignorować, czy najzwyczajniej zachować dla siebie. Tylko dlatego, że obawiałam się reakcji innych, czy braku zrozumienia. I teraz raptem jasnym stał się fakt, dlaczego czułam aż tak silną potrzebę pracy z ayahuaską. Bo dzięki ayahuasce miałam możliwość poznania swojej wielowymiarowej natury, naszej. Czyli mogłam doświadczyć przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w jednym momencie. Natomiast poznając swoją prawdę, automatycznie odblokowałam dostęp do zakodowanej we mnie wiedzy, informacji. Czyli wszelka wiedza, którą raz jeszcze zdobywałam na przełomie setek tysięcy lat. Więc teraz wyobraź sobie, jak potężną ilość doświadczeń ma każdy z nas, skoro to nie jest nasz pierwszy raz tu na ziemi. I choć nikt z nas nie wie tak naprawdę dokładnie, ile razy tu powracał, to jedno jest pewne. Zakres Twojej wiedzy, czyli poziom Twojej mądrości, którą nosisz, mówimy, w sercu, ukażą poziom Twojego duchowego rozwoju. Mówiąc jaśniej, im bardziej świadomym siebie i swojej natury jesteś, tym większe jest Twoje doświadczenie. A to oznacza, że z pewnością wiele razy tu powracałeś. Oczywiście, dopóki będziesz uczył się swoich lekcji, tego typu informacje będą wiedzą niedostępną, czyli zablokowaną.
I tak też do momentu, aż Twoja dusza, czyli naturalny Ty, uzna, że jesteś już gotowy, aby odkryć swoją prawdę. A tak dla Twojej wiadomości. Zbiór tych wszystkich zakodowanych w nas informacji ma nawet swoją nazwę. Nazywamy to Akash albo Akashic Records. Czyli w tłumaczeniu na polski mówimy, że jest to księga życia, o czym możesz dowiedzieć się z internetu. Jest naprawdę bardzo dużo informacji, ale też dowiesz się znacznie więcej w oddzielnym nagraniu poświęconym wyłącznie temu tematowi, gdzieś tam w przyszłości. Zatem wracając do opowieści. Tak patrząc na swoich poprzedników, teraz czułam, jak potężna mądrość i siła w nich wszystkich była. Czyli mądrość i siła, które teraz już były we mnie, czyli postaci, którą budowałam życie po życiu. I wtedy raptem wszystko stało się jeszcze jaśniejszym. Wszystkie te ciężkie doznania, których do tej pory doświadczyłam, to, że musiałam radzić sobie ze wszystkim sama, to, że wciąż ryzykowałam i nie bałam się nowych wyzwań, to, że nie bałam się walczyć o swoje, to wszystko dlatego, że w głębi duszy wiedziałam, że sobie poradzę. Intuicyjnie pokierowana, zawsze cało wychodziłam z każdej choćby najtrudniejszej sytuacji. Ale nie tylko to, bo intuicyjnie zawsze również wiedziałam, że jestem chroniona. Wiedziałam, że nie jestem sama, bo siła, którą nieraz w sobie czułam, dawała mi poczucie, jak gdyby stała za mną cała drużyna wojowników gotowych wstawić się do walki. I nie żartuję. Więc teraz, będąc już świadomą swojej prawdy, nie mogłam doczekać się, aby aktywować i wypróbować te wszystkie dary i umiejętności, które wypracowałam w każdym poprzednim życiu. Czy teraz już rozumiesz, dlaczego nigdy nie powinniśmy się ograniczać? Drogi widzu, życie na Ziemi zostało tak skonstruowane czy zaplanowane, aby na początku naszego życia odwrócić naszą uwagę od naszego wnętrza. Więc rodzisz się pozbawiony wspomnień poprzednich wcieleń, przechodzisz amnezję. Abyś poprzez różnego rodzaju doświadczenia sam dochodził do własnej prawdy, a przy tym też uczył się lekcji. Abyś wzrastał, przekształcał się i budował jeszcze silniejszym, jeszcze mądrzejszym, jeszcze lepszym. I ostatecznie w końcu zrozumiał, kim faktycznie jesteś. A jesteś, a raczej jesteśmy, potężnymi stworzeniami, które mają naprawdę ogromne możliwości i umiejętności. Wystarczy, że zagłębisz się we własnym wnętrzu i tak krok po kroku, warstwa po warstwie odkryjesz swój prawdziwy potencjał i go aktywujesz. I wiem, że z pewnością teraz to wszystko brzmi ekstremalnie i wręcz niewiarygodnie. Ale zapewniam Cię, że taka jest właśnie nasza prawda. Zresztą jeszcze nie raz będziesz miał szansę się o tym przekonać. Oczywiście to jeszcze nie był koniec moich doświadczeń, bo teraz kolejna postać zwróciła się do mnie i powiedziała coś bardzo wzruszającego. Przeszłaś przez wiele trudności w życiu. Sytuacja wielokrotnie zmuszała Cię do odejścia od ludzi i zmiany otoczenia. Doświadczyłaś wielu wyzwań i przeszkód, a jednak mimo wszystko nigdy się nie poddałaś. Zamiast tego walczyłaś, uczyłaś się i rosłaś w siłę. I choć wielokrotnie doświadczyłaś trudnej sytuacji, nigdy nie straciłaś wiary ani nadziei, bo wierzyłaś w siebie i sens tych wszystkich zdarzeń. My, Twoi przodkowie, żyjąc nieświadomie, popełniliśmy wiele błędów w przeszłości. Dlatego wiele razy cierpieliśmy z powodu karmy, która przechodzi z każdym kolejnym życiem. A więc ból, którego kiedykolwiek doznałaś,
był wynikiem naszych błędów. Natomiast fakt, że w końcu dotarłaś do prawdy, sprawił, że to Ty położyłaś właśnie kres naszemu cierpieniu, że oczyściłaś nas z karmy i tym samym zamknęłaś cykl niepowodzeń. Teraz świat leży u Twych stóp. Z całą zdobytą wiedzą staniesz się potężnym przywódcą. Pamiętaj, nosisz w sobie moc wszystkich pokoleń, dlatego przejdziesz przez każdą trudność. I choć wielu nieraz w Ciebie wątpiło, Ty nigdy nie zaprzestałaś swojej wiary. Zaakceptowałaś wiele zmian i niewygodnych sytuacji, wiedząc w głębi duszy, że to pomoże Ci w Twoim rozwoju. Zatem doskonale wiedziałaś, co robisz. Dlatego uwierz, że jesteś silniejsza niż myślisz. Pamiętaj, nosisz w sobie mądrość wszystkich pokoleń. Jesteś uzdrowicielem. Wiesz, jak uleczyć każdego człowieka. I nie bój się opinii innych. Zapewniamy Cię, że w tym życiu możesz być prawdziwą sobą. Już nie musisz się ukrywać. Tym razem będzie łatwiej. Przepraszam, wzruszyłam się. Być może wielu wciąż będzie w Ciebie wątpić. Wielu odwróci się i wielu pogardzi Tobą. Ale wielu również Ci zaufa. Zaufa Tobie i Twoim zdolnościom. Jesteś wielowymiarową, potężną istotą kosmiczną i masz w sobie dary, z których musisz korzystać. Taka jest Twoja rola. I pamiętaj, nie jesteś sama. My jesteśmy z Tobą, my jesteśmy częścią Ciebie, więc zawsze będziemy blisko. Powiedz tylko słowo A. Zjawimy się i usuniemy wszelkie przeszkody, pomagając Ci w dopełnieniu naszej misji. Nawet teraz, kiedy o tym mówię, dostaję gęsiej skórki i wzruszam się, bo faktycznie tak słuchając i zarazem będąc częścią jakże głębokiego przeżycia, czyli możliwość dowiedzenia się całej prawdy o sobie, dosłownie to sprawiło, że po raz pierwszy za nie mówiłam. I teraz znowu czułam, jak w tamtej chwili łzy ściekały mi po policzkach. Oczywiście łzy szczęścia, bo takie rzeczy faktycznie nie dzieją się na co dzień. I z pewnością nie spotykają każdego. Więc czułam się naprawdę pobłogosławiona. A że faktycznie nie wiedziałam, co powiedzieć, to powiedziałam, że ja po prostu dziękuję. Zresztą powtarzałam to setki razy, nawet na głos, nie zważając na innych uczestników. Bardzo, jestem wciąż bardzo wdzięczna. Natomiast chwilę później wszystkie te postaci poprosiły mnie, żebym podniosła do góry ręce. Więc oczywiście zrobiłam to. A wtedy zdarzyło się coś, czego z pewnością również nigdy nie zapomnę. Raptem zobaczyłam rozstępujące się na niebie chmury, jak gdyby niebo rozdarło się na pół, po czym ujrzałam wszechświat, z którego dosłownie w ułamkach sekund wydobyła się potężna błyskawica lecąca prosto w moim kierunku. I ta błyskawica uderzyła we mnie z taką siłą, że poczułam ją całym ciałem, dosłownie jakby poraził mnie prąd, aż mnie trzęsło. Ten potężny przepływ energetyczny wprawił moje ciało w wibrację i tak trzęsło mną aż do momentu, kiedy raptem znowu poczułam w klatce piersiowej to przytłaczająco potężne uczucie bezwarunkowej miłości. I choć do tej pory myślałam, że faktycznie wiedziałam, czym jest prawdziwa miłość, uczucia, których doświadczyłam w obu ceremoniach, choćby w najmniejszym stopniu nie przypominały tych, które znałam do tej pory. Przypuszczam, że nawet nie domyślasz się, jak bardzo ograniczonym i zakłamanym życiem wszyscy faktycznie żyjemy.
Przepraszam, jeśli właśnie zniszczyłam jakieś Twoje przekonania, ale taka jest prawda. Bo nawet nasze uczucia nie są do końca prawdziwe. A mówię tak, bo kiedy już pozwoliłam sobie na odblokowanie swojego serca w tych ceremoniach, zrozumiałam, że prawdziwa miłość nie ma żadnych granic. I ona jest, była i zawsze będzie w nas. Więc nie musisz jej nigdzie szukać, bo ona jest już w Tobie. Wystarczy, że zagłębisz się we własnym wnętrzu i tak warstwa po warstwie wyzbędziesz się tych wszystkich negatywnych masek, przekonań, wierzeń, a wtedy z pewnością odkryjesz swoją prawdziwą naturę, tak jak zrobiłam to ja. Zatem, drogi widzu, wiedz, że miłość romantyczna w rzeczywistości jest jedynie fikcją, bo prawdziwa miłość nie ma granic, interesu ani kondycji. A mówię tak, bo kiedy w obu sesjach po raz pierwszy doznałam tej cudownej energii prawdziwej miłości, to wiedziałam, że to uczucie nie przyszło z zewnątrz, bo ono było wewnętrznym doznaniem. Zatem nikt nie wymagał ode mnie poświęcenia. Nikt nie oczekiwał niczego w zamian. Nikt mnie nie ocenił i nie mówił, żebym się zmieniła tylko po to, żebym mogła poczuć się kochana przez jakąś tam osobę. Ja po prostu teraz czułam to w sobie. Miłość, która dała mi poczucie ciepła, troski i bezpieczeństwa, przynależności. Dosłownie czułam, jak gdyby wszystkie moje poprzednie wcielenia przytuliły mnie w tym samym momencie. Więc teraz już rozumiałam, dlaczego w przeszłości wciąż odczuwałam pustkę w sercu. A czy Ty wiesz, dlaczego człowiek odczuwa pustkę w sercu? Bo blokuje swoje serce, nie pozwalając sobie na bycie wrażliwym i uczuciowym. Czyli odrzuca swoją prawdziwą naturę. A że to wciąż nie był jeszcze koniec, bo faktycznie czułam, że tam było coś jeszcze do odkrycia, to wziąłam głęboki oddech i pozwoliłam ayahuasce poprowadzić się dalej w tej niezwykłej podróży. Ku memu zdziwieniu ayahuasca zabrała mnie z powrotem w to samo miejsce. Więc wszyscy wciąż siedzieli przy ognisku, grali na instrumentach i śpiewali. Więc tym razem zbliżyłam się jeszcze bliżej. Jak gdybym usiadła obok i zapytałam, czy możecie pokazać mi moją przyszłość? I dosłownie w tym samym momencie raptem znalazłam się w dżungli. Więc rozglądałam się tak z zaciekawieniem i choć tereny, mimo tego, że były mi obce, jako że w tym życiu jeszcze nie miałam okazji znaleźć się w dżungli, to jednak miałam wrażenie, że one były mi znane. Ja znałam te miejsca. Pamiętam, że widziałam tam intensywnie zielone rośliny, które aż rozbudzały moje zmysły. Przepiękny widok. I to dawało mi takie poczucie, że ja znam to. Więc tak rozglądając się, dostrzegłam w oddali tym razem drewniany domek. Więc oczywiście chciałam zobaczyć, co to był za domek i ludzie, którzy coś tam robili przy nim. I kiedy tak tylko pomyślałam, że chcę to zobaczyć, raptem znalazłam się na tyle blisko, żeby zauważyć, że to byłam ja, nasz szaman i jego asystent. A dokładniej widziałam, że szaman pokazywał nam różne rośliny i tłumaczył coś, ale niestety nic nie słyszałam. Więc zatrzymałam się tam na chwilę i obserwowałam nas z zaciekawieniem, po czym usłyszałam głos, który się wyłonił, nie wiem, skądś tam i powiedział: pojedziesz do Peru i będziesz uczyć się amazońskich roślin oraz ich właściwości leczniczych, a wszystkiego nauczą Cię tamtejsi uzdrowiciele.
Ale ja oczywiście jedyne, na czym mogłam skupić swoją uwagę, to asystent. Więc zapytałam, co on tu robi? A w odpowiedzi usłyszałam, to jest twój partner. Byliście ze sobą przez wiele poprzednich wcieleń. Macie do spełnienia wspólną misję. Po czym oboje raptem znaleźliśmy się na jakiejś skalistej łące. Ale tym razem byliśmy już sami. I pamiętam, że usiedliśmy na jakimś dużym kamieniu i tak spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy. I kiedy tak patrzyliśmy na siebie, raptem poczułam w sobie rosnące uczucie miłości. I wtedy poczułam, jak gdyby powróciły jakieś wspólne wspomnienia z poprzednich wcieleń. A że obiecałam sobie, że nie będę z tym już walczyć, to po prostu obserwowałam, co się ze mną działo, czy co się działo we mnie. Czyli jak zachowywało się moje ciało. Czy byłam na przykład zrelaksowana, czy być może poddenerwowana, czyli czułam jakieś tam spięcia. Bo to wszystko było tak realne, że przez chwilę nawet zastanawiałam się, jak ja w ogóle mogłam go wcześniej nie rozpoznać. Bo wyglądało na to, że więź między nami była dość silna, bliska, skoro w jednej chwili zatarła we mnie wszelkie wątpliwości. I choć wciąż nie rozumiałam, kim faktycznie dla mnie był i jak wiele znaczył w tym obecnym życiu, to mimo wszystko było we mnie to przekonanie, że faktycznie my się już skądś znamy. I z pewnością darzymy się jakimś uczuciem. Natomiast pytanie brzmi, czy to była ta miłość romantyczna? Czy być może oboje rozpoznaliśmy w sobie boską energię, która faktycznie jest atrakcyjna, bo jest najczystszą postacią miłości? Więc szczerze mówiąc, naprawdę nie rozumiałam tej wizji. Bo za każdym razem, kiedy na niego patrzyłam, będąc w tym kurorcie, nie czułam jakiegoś zauroczenia, czyli tej tak zwanej miłości romantycznej. Nazwałabym to raczej uczuciem jedności. Bo jak już wspomniałam wcześniej, jego energia była przepiękna i to właśnie było w nim aż tak atrakcyjne. Dlatego też ufam, że cokolwiek miały znaczyć te wszystkie wizje, których doznałam w obu ceremoniach, one z pewnością muszą, czy musiały być poddane analizie i interpretacji. Zatem teraz już po obu odbytych ceremoniach zrozumiałam, że drzwi do prawdy zostały szeroko otwarte i czekają na tych, którzy są gotowi ją poznać. Tym razem, kiedy otworzyłam oczy, asystent był tuż przede mną i zajmował się jakimś innym uczestnikiem. Więc spoglądałam na niego ukradkiem i starałam się przeniknąć przez wszystkie uczucia, jakie z siebie wydobywał. Czyli czułam jego ciepło, dobroć i oddanie, z jakim poświęcał się swojej pracy. I tak patrząc, faktycznie dostrzegłam w nim siebie. Widziałam, że potrzeby innych stawiał ponad własne. Że kiedy słuchał, to robił to z cierpliwością i zrozumieniem. Aż poczułam w sercu potężną wdzięczność za to, jak bardzo się o nas troszczył. Zatem zrozumiałam, że on był takim moim odbiciem lustrzanym tego, czego jeszcze nie potrafiłam do tej pory w sobie dostrzec. Więc kiedy widziałam, że wracał na swoje miejsce, spojrzałam na niego i powiedziałam: dziękuję. A on uśmiechnął się i odpowiedział to samo. W tamtej chwili naprawdę czułam się szczęśliwa i taka spokojna, aż brakuje mi słów, żeby to opisać, bo faktycznie nie ma wystarczająco adekwatnych słów, żeby opisać tak
piękne doznania, doświadczenia. W końcu dowiedziałam się o sobie rzeczy, których już od dawna chciałam się dowiedzieć. I teraz aż nie mogłam doczekać się, żeby wrócić do Londynu i zacząć wprowadzać jakieś radykalne zmiany do swojego życia. Wreszcie czułam się spełniona i kompletna, bo teraz już ufałam, że faktycznie nic mi nie brakuje. A jeśli kiedykolwiek poczuję jakiś brak, to wiem, że to jest co jedynie wytwór mojego ego. Nagle usłyszałam, jak ktoś coś powiedział w moim kierunku, więc otworzyłam oczy i ujrzałam tym razem asystenta klęczącego przy moim leżaku. I nie wiem dlaczego, ale pod wpływem jakiegoś nagłego impulsu złapałam go za rękę. I kiedy tylko to zrobiłam, poczułam między nami przepływ elektryzującej, pięknej energii. Aż trudno mi było oderwać od niego ręce. I on przyszedł mi powiedzieć tylko to, że przeprasza, że do mnie nie podszedł wcześniej, ale że był zajęty innymi uczestnikami, którzy wołali o pomoc. Po czym zapytał, jakie były moje doświadczenia. A ja w tamtym momencie miałam oczy przepełnione łzami, bo jak już powiedziałam, czułam się naprawdę szczęśliwa. No i oczywiście miałam potężny uśmiech na twarzy, więc odpowiedziałam, że moje doświadczenia były naprawdę bardzo głębokie i przepiękne. To była zdecydowanie najpiękniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mogła mi się przydarzyć. Po czym zapytałam go, czy moglibyśmy porozmawiać o tym jutro. On przytaknął, mówiąc, żeby tylko przypomnieć mu o tym na śniadaniu. I kiedy już odszedł, znowu zamknęłam oczy. I tak leżałam i relaksowałam się, a raczej odpływałam z tą muzyką, która tym razem już grała w tle. Czułam się taka spokojna, pełna miłości, spełniona, szczęśliwa jak nigdy dotąd. Dosłownie marzyłam, żeby ten stan już nigdy mnie nie opuścił. Bo kiedy faktycznie przyjmiesz ayahuaskę, ona jak gdyby pozbywa się tego ego i tych wszystkich blokad i wierzeń i wtedy wszystko jest takim pięknym i czujesz się taki silny w sobie i nieograniczony. I to jest cudowne, więc tak właśnie się czułam. Większość ludzi opuściła nas już dużo wcześniej. A że asystent i pozostali uczestnicy powoli zaczynali sprzątać pomieszczenie, no to niestety wyrwałam się z tego błogiego stanu i pomogłam im. Po czym zebrałam swoje rzeczy i poszłam w kierunku swojego pokoju. Na zewnątrz oczywiście już było jasno, a to oznaczało kolejną nieprzespaną noc. Więc po powrocie do pokoju pamiętam, że wzięłam szybki, orzeźwiający prysznic i położyłam się na łóżku. I tak leżąc, analizowałam wszystko to, czego doświadczyłam już w obu ceremoniach. I faktycznie wciąż ciężko mi było uwierzyć, że w końcu poznałam swoją prawdę i ona jeszcze była czymś, czego kompletnie się nie spodziewałam, więc trudno mi było w to wszystko uwierzyć. Nie wiem, drogi widzu, czy w ogóle potrafisz sobie wyobrazić, jak pięknym uczuciem jest, kiedy wszystko to, czego faktycznie poszukiwałeś przez wiele lat, raptem staje przed tobą otworem. Wszystko nabrało sensu i znaczenia. Bo tamtej nocy faktycznie otworzyłam drzwi do sekretnej wiedzy, do której nie każdy ma dostęp. Wiedzy, która, jak też się okazało, była i zawsze będzie. A najlepsze jest to, że jeszcze przed przyjazdem do Portugalii wierzyłam, że to, czego się dowiem, po prostu dopełni moją układankę i w końcu poczuję się spełniona i tyle. I faktycznie czułam się spełniona, ale zrozumiałam, że to
nie był koniec mojej historii, czy też podróży życiowej, bo to był dopiero początek. A mówię tak, ponieważ posiadając teraz już tak potężną wiedzę, wiedziałam, że te otwarte drzwi z pewnością kryją ze sobą jeszcze więcej tajemnic. I ja zdecydowanie byłam gotowa na więcej. Natomiast tak z drugiej strony, jeszcze w trakcie ceremonii, kiedy doświadczyłam wizji z asystentem, byłam przekonana, że muszę mu o wszystkim opowiedzieć. Dlatego właśnie poprosiłam o rozmowę. Niestety miałam wrażenie, że kiedy działanie ayahuaski powoli zanikało, wszystko z powrotem stawało się znacznie trudniejszym do opisania i podzielenia się. Bo kiedy już przebudziło się ego oczywiście zaczęło kreować negatywne uczucia, czyli strach i niepokój, chociażby dotyczące ewentualnej negatywnej reakcji na to wszystko, co chciałam mu powiedzieć. Więc tym razem jeszcze nie czułam się gotowa, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami czy opowieścią. A tym bardziej nie chciałam o tym opowiadać reszcie grupy. Poza tym bezsenna noc naprawdę dała mi się we znaki, bo moje ciało aż trzęsło się z wycieńczenia. To sprawiło, że tym samym nie myślałam dość jasno. I choć z jednej strony czułam, że faktycznie muszę z nim porozmawiać, żeby chociażby dowiedzieć się, jak on to wszystko widzi i rozumie, to tak z drugiej po prostu jeszcze nie byłam na to gotowa. Musiała być około 8 rano, kiedy usłyszeliśmy gong. To był nasz ostatni dzień w ośrodku, więc po śniadaniu zaplanowali dla nas spotkanie grupowe, na którym mieliśmy podzielić się doświadczeniami z ostatniej nocy, żeby w razie jakichś tam wątpliwości szaman mógł wyjaśnić, co się wydarzyło. I tak idąc na śniadanie, postanowiłam, że poproszę jednak o prywatną rozmowę z szamanem, chociażby z racji tego, że on również był częścią mojego doświadczenia, więc czułam, że muszę z nim porozmawiać osobiście. Natomiast podczas śniadania asystent szamana usiadł obok mnie i zapytał, o czym chciałam z nim porozmawiać. A ja, nie wiem, po prostu za nie mówiłam, więc wyjąkałam z siebie. Chciałabym porozmawiać o tym na osobności, jeśli nie masz nic przeciwko. Może moglibyśmy pójść na spacer? A ten spojrzał na mnie i zapytał, iść na spacer? I wtedy zauważyłam jego przerażoną reakcję. Wydawał się być zdecydowanie zaskoczonym i zdecydowanie niegotowym na jakąkolwiek prywatną rozmowę. Więc nie wywierałam na nim presji. Po prostu odpuściłam. I choć w życiu, kiedy wydaje mi się, że powinnam coś zrobić, zazwyczaj robię to bez zawahania i większego zastanowienia. Tym razem po prostu nie potrafiłam zwalczyć tej blokady, czy lęku być może, więc postanowiłam, że zostawię to na moment, kiedy być może poczuję się gotowa. Poza tym nie chciałam go przestraszyć. No i byłam zbyt mocno zmęczona. W końcu nie przespałam 5 nocy z rzędu, czy nawet 6, bo w motelu też. Jeśli natomiast chodzi o spotkanie grupowe, spotkanie przeciągnęło się do południa, więc mieliśmy niezbyt wiele czasu na spakowanie walizek, no i jakiś tam szybki lunch. Ale na szczęście w międzyczasie udało mi się znaleźć chwilę, żeby porozmawiać z szamanem. Więc opowiedziałam mu o swoich wizjach, a ten, pamiętam, że uśmiechnął się i powiedział: cieszę się, że chcesz podążać ścieżką duchową i pielęgnować swoje dary. Po czym uprzejmie wspomniał o nadchodzącym 3-miesięcznym odosobnieniu, które właśnie miało odbyć się w Peru. Więc zaproponował, żebym dołączyła do nich, a być może po tego typu doświadczeniu byłabym w stanie zdecydować, czy faktycznie chcę zajmować się
medycyną alternatywną, czyli uzdrawianiem za pomocą roślin, czy też być może nie. Wspomniał również, że jest to doskonała okazja, żeby dowiedzieć się znacznie więcej o pracy szamana, jak to wygląda. Więc uśmiechnęłam się, bo o tym właśnie wspomnieli moi poprzednicy, których spotkałam w wizji. Więc odpowiedziałam, że pozostaniemy w kontakcie i zobaczymy, jak sprawy będą się miały po moim powrocie do Londynu. W końcu ja wciąż miałam pracę, do której musiałam wrócić. No i oczywiście dotychczasowe życie, które raptem zdawało się być zupełnie obcym. Jak gdyby to już było naprawdę odległą przeszłością. Zadziwiające, co taki jeden wyjazd może zdziałać w życiu człowieka. Ale oczywiście to był dopiero początek całej rewolucji. Bo teraz musiałam, no właśnie, powrócić do dawnego życia, co nie bardzo mi się zgrywało z tym, co działo się wewnętrznie już we mnie po tych ayahuaskach, ale w tym samym czasie też zapoznać się właśnie z tą nową prawdą i wykreować swoją nową rzeczywistość. Więc myślę, że ta rozmowa z szamanem w pewnym sensie nawet przyniosła mi ulgę, a nawet inspirację czy motywację, bo faktycznie zainteresowała mnie jego propozycja wyjazdu, ale nie byłam jeszcze wtedy pewna, czy stać mnie będzie na tego typu wyjazd, bo takie 3 miesiące tego kursu czy odosobnienia w samym Peru faktycznie troszeczkę kosztują. W przeliczeniu na złotówki to jakieś około 40 000. Więc to wciąż pozostawało pod znakiem zapytania. Z jakiegoś powodu nasze pożegnanie wprawiło mnie w zakłopotanie i wywołało jakiś miks emocji. Miałam wrażenie, że asystent zupełnie nie chciał się ze mną pożegnać. Jak gdyby unikał mnie. Tylko dlaczego? Oczywiście sprawił, że znowu zaczęłam niepotrzebnie tworzyć w głowie jakieś urojone pytania. Czyli, a co jeśli on wie coś, czego ja nie wiem? A co jeśli on faktycznie mnie pamiętał? Dlatego czułam, że im szybciej stamtąd wyjadę, tym zdecydowanie lepiej dla mnie. Bo byłam zbyt mocno zmęczona, żeby myśleć o czymkolwiek, a tym bardziej o tym. Więc powiedziałam, że napiszę mu maila i wyjaśnię wszystko, o czym chciałam z nim porozmawiać, po czym i tak już musieliśmy wsiadać do taksówki, bo już był czas naszej podróży, naszego powrotu. Po powrocie do Lizbony zatrzymałam się w tym samym motelu. A że następnego dnia pogoda była po prostu wyśmienita i idealna na długi spacer, to skorzystałam z okazji i ostatnie godziny pobytu spędziłam właśnie spacerując ulicami przepięknej Lizbony. Bo potrzebowałam tego zdecydowanie, bo ten tydzień był naprawdę intensywnym tygodniem. Na dodatek wszystkiego, jak już mówiłam, nie przespałam ani jednej nocy. Więc absolutnie wykończona po powrocie do Londynu, zasnęłam jak dziecko. A że miałam jeszcze 3 dni urlopu, chciałam wykorzystać je na, no właśnie, te głębokie przemyślenia i podjęcie jakiejś decyzji. Bo kiedy już wróciłam do londyńskiej rzeczywistości, raptem zdałam sobie sprawę, że nie chcę już dawnego życia i że nie chcę pracować na siłowni. I tak prawdę mówiąc, już dawno o tym wiedziałam, bo ta praca faktycznie, jak już mówiłam, wykańczała mnie i fizycznie, i psychicznie. Ale do tej pory jeszcze nie potrafiłam być może podjąć takiej stanowczej decyzji. Natomiast teraz, kiedy już wiedziałam, co faktycznie było moim prawdziwym życiowym celem i kim jestem, jedyne czego chciałam, to podjąć działanie ku rozwojowi w tym kierunku. W końcu to nie było ani prostym zadaniem, ani czymś, czym zajmują się ludzie na co dzień. A bynajmniej nie ci z mojego otoczenia.
Więc wiedziałam, że potrzebuję do tego na pewno większego i odpowiedniego przygotowania. Więc teraz wyobraź sobie, jak trudnym dla mnie wyzwaniem było zaakceptować fakt, że swoimi umiejętnościami i darami mam dosłownie działać cuda w świecie pełnym korupcji, materializmu, chciwości, nienawiści czy egoizmu. Do takiej roli z pewnością trzeba się bardzo dobrze przygotować i trzeba być silnym i pewnym siebie. A że to doświadczenie było bardziej realnym od wszystkiego, co kiedykolwiek przeżyłam, to zdecydowanie chciałam się temu poświęcić. Pomimo lęku i strachu przed odrzuceniem, niezrozumieniem i pogardą ludzi, nie obchodziło mnie to. Znając swoją prawdę, wiedziałam, czego chcę. Jeśli dla mnie to wszystko miało sens, to wierzyłam, że znajdą się i tacy, którzy dostrzegą w tym prawdę. A tym bardziej, że intencja moich działań była na korzyść drugiego człowieka. W końcu tu chodziło o przebudzenie innych ludzi do własnej prawdy, a tym samym przywrócenie im wolności, pokoju i miłości na świecie. A to może się wydarzyć tylko jeśli dojdzie do wewnętrznej przemiany w każdym z nas. I tego właśnie, czy o tym właśnie miałam nauczać innych. A o tym, co wydarzyło się dalej i jakie decyzje i zmiany podjęłam po swoim powrocie, dowiesz się już w kolejnym odcinku. Czyli odcinku, w którym opowiem Ci o między innymi doświadczeniu zetknięcia się ze świadomością Kryszny. Czyli o tym, jak ta magiczna mantra, którą usłyszałam w pierwszej ceremonii, pokierowała mnie do świątyni pełnej mnichów. Bo jak też sam już wkrótce się przekonasz, kiedy już raz otworzysz drzwi do sekretnej wiedzy, z pewnością już nic nie będzie wyglądało tak jak dawniej. Bo od teraz dosłownie cały świat zaczął współgrać ze mną moją własną melodię życia. Zatem teraz już byłam przekonana, że życie w rzeczywistości jest magiczne, a nie pełne trosk i cierpienia. Ale żeby to dostrzec i przekonać się o tym na własnej skórze, w pierwszej kolejności będziesz musiał porzucić swoje dotychczasowe życie. A to oznacza całkowitą transformację własnego ja, czyli zmiana sposobu myślenia, zmiana poglądów, wierzeń i też zmiana sposobu postrzegania wszystkiego. Ta niezwykła podróż do własnego wnętrza, czyli gdzieś tam w nieznane, można powiedzieć, przyniosła mi naprawdę wiele głębokich i niezwykłych przeżyć. W ciągu zaledwie tygodnia zdążyłam przerobić całe swoje życie, a w tym przede wszystkim swoje blokady i ograniczające mnie do tej pory wierzenia. Zdałam sobie sprawę z rzeczy, których być może nigdy nie dowiedziałabym się bez pomocy ayahuaski. Oczywiście nie będę Cię zachęcać, abyś zrobił to samo dla siebie, ponieważ uważam, że do tego typu doświadczenia musisz czuć się gotowy i powołany. Bo jak też sam zapewne już zdążyłeś się przekonać, drogi widzu, to nie jest ani zabawa, ani jednorazowa przejażdżka na diabelskim młynie. Ayahuasca nie jest zwykłym naparem ziołowym, który można pić na co dzień. To również nie jest roślina, z której można żartować lub mówić o niej z pogardą. To, że tego typu uzdrawianie odbywa się w specjalnej ceremonii, to, że musisz odpowiednio się do tej ceremonii przygotować, czyli fizycznie, mentalnie, duchowo, to wszystko nie jest żartem. Dlatego należy to faktycznie potraktować poważnie. A mówię tak, bo wiem z własnego doświadczenia, że rzeczy, które możesz zobaczyć, czy też rzeczy, których możesz doświadczyć, są czymś naprawdę głębokim. Czymś,
co już na zawsze odmieni Ciebie i Twoje życie. Więc ten, który szydził z jej działania, szybko miał utartego nosa i znam wiele takich osób. Bo ayahuasca czasem w piękny, ale częściej w dość drastyczny sposób ukaże Ci całą prawdę o Tobie i Twoich ukrytych lękach, ale też uczuciach i pragnieniach. Ale nie tylko to, bo jak też sama się przekonałam, ta roślina otwiera drzwi do głęboko zakodowanej w Tobie wiedzy. Ona jest pośrednikiem między światem materialnym a duchowym. Więc zabierając Cię w podróż między wymiarami, jesteś w stanie doświadczyć zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości w tej samej chwili. Więc jeśli Twoje cierpienie jest na przykład wynikiem karmy, którą spłacasz jeszcze z poprzednich żyć, ta roślina pomoże Ci powrócić pamięcią do momentu, kiedy to coś miało miejsce, abyś tym samym mógł to zrozumieć i w końcu wyleczyć. Dzięki ayahuasce dowiedziałam się, kim naprawdę jestem. A to sprawiło, że w końcu zrzuciłam wszystkie te maski i tym samym zrozumiałam cel mojej misji. Misji, o której wiedziałam od zawsze, ale do tej pory jeszcze nie byłam przekonana co do działania, jakie miałabym podjąć oraz kierunku, jaki miałabym powziąć. A więc te wszystkie uczucia, te wszystkie głębokie przekonania, które miałam, faktycznie okazały się być prawdziwe. Więc prawdą jest, że kiedy czegoś szukasz, to w końcu to znajdziesz. Wystarczy podążać za głosem serca i nauczyć się czytać znaki. I oczywiście z nich korzystać. Ale oczywiście powinniśmy pamiętać, że wszyscy jesteśmy na różnych etapach w naszym życiu. Zatem niektórzy z nas już być może zadali sobie to pytanie, kim ja faktycznie jestem. Niektórzy być może niedługo tam dotrą, a jeszcze inni być może dopiero w kolejnym życiu. Naprawdę nie ma pośpiechu. Jeśli chodzi o rozwój duchowy, on zachodzi samoistnie i przede wszystkim w odpowiednim dla nas czasie. Bo tego trzeba chcieć i czuć się na to gotowym. To należy rozumieć, cały ten proces. Zatem cierpliwość, wytrwałość, determinacja i otwartość są kluczem do sukcesu. Z pewnością. Jak wspomniałam w pierwszej części tego odcinka, o ayahuasce po raz pierwszy usłyszałam jakieś 5 lat temu. Zatem jak widać, dość długo dojrzewałam do tej decyzji, bo prawie 3 lata. Ale faktycznie, kiedy już przyszła moja pora, choć stało się to tak zupełnie znienacka, można powiedzieć, w momencie doświadczania tego rodzaju medycyny dowiedziałam się rzeczy, które faktycznie odmieniły mnie i moje życie o kolejne 180 stopni. Dlatego picie ayahuaski tylko dla samego robienia tego lub z ciekawości może bardzo negatywnie wpłynąć na Twoją rzeczywistość i grubo namieszać w Twoim życiu. Więc wspomnę raz jeszcze, żeby pracować z tego typu roślinami, musisz się do tego odpowiednio przygotować. Fizycznie, mentalnie i duchowo. I fajnie, jeśli byłbyś takim poszukiwaczem prawdy, gotowym stawić czoła jakimś wyzwaniom, przeszkodom i własnym słabościom, czyli demonom. Powinieneś być w pełni otwarty na wszelkiego rodzaju wyzwania. Ale przede wszystkim na leczenie. Bo ayahuasca z pewnością wydobędzie z Ciebie najbardziej niewygodne i nieprzyjemne wspomnienia związane z przeszłymi traumami, o których być może chciałeś dawno zapomnieć, które zaszufladkowałeś gdzieś tam w podświadomości. Czyli wszystkie te urazy przez lata tłumione tam, w tej podświadomości. Co więcej,
Ona również ujawni Ci tak zwane przekleństwa pokoleniowe, o których być może nigdy w ogóle nie słyszałeś. One również są zakodowane w Twoim duchowym DNA, czyli wydarzenia z poprzednich żyć, które miały negatywny wpływ na Twoje życie i które pozostały w Twojej energii. Bo być może byłeś złym człowiekiem. Być może czyniłeś zło. Zatem wiedz, że jeśli cierpisz w obecnym życiu, to z pewnością ze względu na swoją karmę. Więc jeśli chciałbyś dowiedzieć się, co jest prawdziwą przyczyną Twojego cierpienia i chciałbyś położyć temu kres, bądź pewien, że ayahuasca zdecydowanie ujawni Ci Twoją prawdę. Wystarczy, że stanowczo zdecydujesz o tym, że chcesz stać się lepszym człowiekiem i chcesz się rozwijać duchowo. A to oznacza, że chcesz naprawić swoje błędy, czyli chcesz nauczyć się swoich lekcji. Bo wiedz, że dopóki tego nie zrobisz, wszystkie negatywne doznania będą Cię wręcz prześladowały. Bo widzisz, podczas zajęć grupowych miałam okazję posłuchać, przez co przechodzili pozostali uczestnicy w swoich doświadczeniach. I muszę przyznać, że historie były naprawdę przerażające, szokujące i bardzo emocjonalne. Faktycznie, kiedy ayahuasca jest w akcji, to ona decyduje, czego masz się nauczyć, a zatem na czym masz się skupić zarówno podczas takiej sesji, jak i na długo po niej. Bo dzięki ayahuasce zrozumiałam, jak bardzo zakłamany stworzyłam dla siebie świat, ale również my wszyscy. Czyli świat pełen złudnych myśli i uczuć, które również przynoszą nam wiele niepotrzebnego zamętu i cierpienia do naszego życia. Czyli zdałam sobie sprawę, że sposób, w jaki widziałam siebie i tak zwaną rzeczywistość, zdecydowanie nie był prawdziwy. Dlatego dziś wiem, że to było jedynie złudzenie życia, które opierało się na starych przekonaniach, tradycjach pokoleniowych, czy chociażby społecznie narzuconym stylu życia. A to z kolei wykreowało maski, traumy, złe nawyki i negatywne wzorce myślowe. Taką ostatnią, myślę, refleksją z tego doświadczenia, o której chciałabym wspomnieć, jest oczywiście fakt, że zdecydowanie po raz kolejny potwierdzam, że proces reinkarnacji jest prawdziwy i uwierz w to czy nie, nieważne, ale jest prawdziwy. A nasze cierpienia i wszelkiego rodzaju nieszczęścia są związane głównie z naszymi działaniami z poprzednich żywotów. Ale również pozytywne tego aspekty, takie jak chociażby zdobyta mądrość życiowa, którą nosimy w sercach. Ona jest w nas zakodowana, w naszym duchowym DNA. A także nasze umiejętności i talenty, no i też dary. Wszystko jest wynikiem wieloletniej praktyki doskonalonej na przełomie setek tysięcy lat. Zresztą nie przez przypadek mówimy, czy wspominamy o życiu wiecznym, zwłaszcza w religiach, bo dusza jest nieśmiertelna. Więc wyobraź sobie, ile takiej pięknej i potężnej wiedzy kryje się we wnętrzu każdego z nas. Gdzieś tam pod stertą tych wszystkich błędnych i ograniczających nas informacji, a tym samym fałszywych tożsamości. Zatem wiedz, że cała ta wiedza jest dla nas zawsze dostępna. Ale o tym, czy jesteś na nią gotowy, drogi widzu, zdecyduje stopień Twojego duchowego rozwoju, a także etap Twojego obecnego życia. Bez pośpiechu. I oczywiście pamiętaj, że jestem tu, żeby Ci pomóc i zawsze chętnie wysłucham Twojej opowieści i pomogę, jak tylko będę mogła. A tymczasem zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków, bo jest jeszcze wiele istotnych rzeczy, o których koniecznie musisz się dowiedzieć. I choć dziś było dość szokująco, to jednak mam nadzieję, że to nagranie mimo wszystko zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań
i też nad własnym życiem generalnie. A dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej i nowej perspektywy. No i oczywiście, drogi widzu, jak zawsze, życzę Ci wytrwałości, cierpliwości i dużo tym razem determinacji w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy też znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę, zrób to już teraz, a tym samym pomożesz mi w rozbudowie tego kanału i oczywiście sięgnięciu jeszcze większej publiki. W końcu wszyscy mamy razem wzrastać i budować się, a jeśli mam taką wiedzę, to chcę ją przekazać. No i oczywiście z tego względu, jeśli właśnie subskrybujesz, będziesz informowany o wszelkich nowościach, jakie pojawią się na tym kanale. Więc pamiętaj, tu nie chodzi o mnie, żadną sławę, pieniądze i inne tego typu rzeczy. Tu chodzi o nas, jako jedność. Nasz świat potrzebuje przemiany, ale żeby do niej doszło, ktoś musi ją przecież zapoczątkować, tak? Więc zróbmy to wspólnymi siłami. Ja pomogę Tobie, a Ty pomożesz innym. I tak dalej. Więc tymczasem dzięki wielkie raz jeszcze za poświęcenie czasu na obejrzenie tego nagrania. Pozdrawiam serdecznie, ściskam gorąco i oczywiście do następnego razu. Hej!